No hej, w dzisiejszej podróży nieoczywistej odkryjemy 3 naprawdę wyjątkowe miejsca. W miejscowości Wodników Górny, około 600 metrów od pałacu na zachód, w lesie znajduje się tajemniczy grobowiec. Teren wokół niego jest zadbany. Wygląda na to, że ktoś tym miejscem się opiekuje. W tej przepięknej leśnej scenerii wybudowano monumentalne mauzoleum dla jednego z ostatnich właścicieli dóbr w Wodnikowie Górnym. Był nim Emil Schrappe, który zmarł w 1926 roku i pochowano go w tym grobowcu. Spoczywa tutaj sam, choć wolnych miejsc było sporo. Do 2006 roku teren wokół grobowca był zarośnięty, a sam grobowiec częściowo zniszczony. Pod koniec 2006 teren wokół uporządkowano, a grobowiec odnowiono. W tym miejscu w II i III wieku naszej ery istniała osada, która zajmowała się pozyskiwaniem żelaza z rud darniowych. Był to bardzo prężny jak na tamte czasy ośrodek hutniczy. Już na początku XX wieku odkryto tu pierwsze ślady dymarek. Dlatego też miejscem tak bardzo zainteresowali się archeologowie. Kopano tu i prowadzono badania już przed I wojną światową.
Dymarki to prymitywne szybowe piece w kształcie cylindra. Budowano je z gliny nad wgłębieniami w ziemi. To właśnie w takich piecach pozyskiwano żelazo. Wytapiano je z rud darniowych. Po trwającym dobę procesie produkcji piec zwany dymarkiem był rozbijany i wyjmowano z niego łupkę żelaza. We wgłębieniu zostawał produkt uboczny – żużel, który nadal leży w miejscu stanowiska archeologicznego. Electrified, when you touch me, I'm shocked. The way you're feeling me intensified. Blow me out. Miejsce, do którego przybyliśmy, to jedna z największych zagadek szklarskiej Poręby. Feel my heart pulverize. Smash all I am in pieces. See me inside out. Blast my walls down. With you I feel. Zarośnięty cmentarzyk wolnomyślicieli, wyznawców kultu słońca i światła, jest jedynym, choć niemym dowodem na istnienie takiej społeczności w mieście pod Szrenicą. Wolnomyśliciele wyznający kult solarny byli zwolennikami pośmiertnego spalenia ciała. Starali się zawsze jednak żyć w cieniu, dlatego tak niewiele dziś o nich wiadomo. Ich sytuacja niewątpliwie się skomplikowała po roku 1933 i dojściu Hitlera do władzy. W nazistowskich Niemczech poglądy wolnomyślicielskie były zakazane i można je było przypłacić życiem. Czciciele światła i ognia byli swoistą sektą religijną, której korzenie i symbole sięgały do wierzeń starogermańskich, opierały się też na wartościach czerpanych z chrześcijaństwa oraz religii wschodu. W Karkonoszach tradycja kultu ognia przejawiała się przede wszystkim w powszechnych obchodach święta Sobótki, które zapoczątkowane zostały pod koniec XIX wieku. W górach płonęło wówczas dziesiątki świętojańskich ognisk. Od początku lat 20. w tygodniu, w którym przypadała ta szczególna noc, twórcy zgrupowania w szklarsko-porębskiej kolonii artystów organizowali cykliczną imprezę pod nazwą Johanniswoche, czyli Tydzień Świętego Jana.
Święto miało specjalną oprawę, część uczestników przebierała się nawet w starogermańskie stroje. I to by było na tyle. Widzimy się za tydzień. Trzymajcie się. Cześć!